Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Dziś zabiorę Cię w podróż do psiego serca. Będziemy mówić o czymś, co porusza każdego miłośnika zwierząt. Czy psy potrafią kochać? Jak wygląda psia miłość? I w jaki sposób nasi czworonożni przyjaciele wyrażają swoje uczucia wobec nas? Wiele osób zastanawia się, czy emocje psów są takie jak nasze. Czy ten wierny ogon, który zawsze macha na nasz widok, to znak miłości? Czy patrzenie w nasze oczy oznacza coś więcej niż prośbę o smakołyk? W tym odcinku przyjrzymy się temu bliżej, korzystając z naukowych badań, ale też z własnych doświadczeń. Psy od tysięcy lat towarzyszą ludziom, dzielą z nami codzienne chwile, wspierają nas w trudnych momentach i cieszą się z naszego szczęścia. To niezwykła więź, która zasługuje na głębsze zrozumienie. Jeśli więc kiedykolwiek zastanawiałeś się, co czuje Twój pies, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zaczynamy. Zanim odpowiemy na pytanie, czy psy potrafią kochać, zastanówmy się przez chwilę, czym właściwie jest miłość. Dla ludzi miłość to coś więcej niż emocja. To troska, przywiązanie, a czasem wręcz potrzeba obecności drugiej osoby. Czy to samo możemy przypisać psom? Naukowcy często podkreślają, że miłość psa to raczej przywiązanie i instynkt przetrwania. Psy są zwierzętami społecznymi, co oznacza, że ich więzi z ludźmi czy innymi psami są niezwykle silne. W naturze takie relacje pozwalają na lepszą ochronę, zdobywanie jedzenia czy wychowywanie potomstwa. Ale czy możemy powiedzieć, że to miłość? Odpowiedź może leżeć w jednym słowie – oksytocyna. Ten hormon, znany również jako hormon miłości, wydziela się nie tylko u ludzi, ale również u psów. Badania wykazały, że kiedy patrzysz na swojego psa, poziom oksytocyny wzrasta zarówno u ciebie, jak i u niego. To ten sam proces, który zachodzi między matką a dzieckiem podczas karmienia piersią. Czy to nie piękne? Psia miłość to także lojalność. Psy w naturalny sposób przywiązują się do swojego opiekuna, widząc w nim lidera stada, źródło bezpieczeństwa i opiekuna. Ale co najważniejsze, ich uczucia są bezwarunkowe. Psy nie oceniają, nie liczą naszych błędów, kochają za to, że jesteśmy i to wystarczy. Czy jednak ta miłość jest identyczna jak nasza? Pewnie nie. Ale czy to umniejsza jej wartość? Absolutnie nie. Psia miłość, choć inna od ludzkiej, jest szczera i autentyczna. A to przecież najważniejsze. Jak rozpoznać, że twój pies cię kocha? Odpowiedź często znajduje się w jego codziennym zachowaniu. Psy, choć nie mówią w naszym języku, mają swoje unikalne sposoby wyrażania emocji i uczuć. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Pierwszym, najbardziej oczywistym znakiem jest merdanie ogonem. Kiedy wracasz do domu, twój pies biegnie do ciebie z merdającym ogonem, a całe jego ciało zdaje się mówić: cieszę się, że jesteś. Merdanie ogonem jest jak psia wersja szerokiego uśmiechu. To jednoznaczny znak radości i przywiązania. Kolejnym dowodem miłości jest kontakt fizyczny. Twój pies kładzie głowę na twoim kolanie, opiera się o ciebie, a może nawet próbuje się przytulić. Psy szukają bliskości, która daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia więź. Czy zauważyłeś, jak twój pies śpi blisko ciebie? To także jego sposób na okazanie przywiązania. W końcu w naturze członkowie stada śpią razem, by czuć się bezpiecznie. A co z przynoszeniem zabawek? Jeśli twój pies podaje ci swoją ulubioną piłkę lub pluszaka, to nie tylko zaproszenie do zabawy. To także jego sposób na podzielenie się czymś, co dla niego ma wartość. W psim świecie to ogromny gest zaufania i sympatii. Innym fascynującym zachowaniem jest podążanie za tobą po domu. Niektórzy żartują, że ich psy są jak cienie, ale to nie jest przypadek. Twój pies chce być tam, gdzie ty, bo jesteś jego centrum świata. Twoja obecność daje mu poczucie komfortu i przynależności. I wreszcie spojrzenie. Czy twój pies patrzy ci prosto w oczy? To nie tylko prośba o smakołyk, to oznaka głębokiego zaufania i więzi. W naturze zwierzęta nie patrzą sobie długo w oczy, bo może to być odbierane jako wyzwanie. Ale twój pies patrzy na ciebie z miłością, bo wie, że jesteś jego przyjacielem.
Każdy pies ma swoje unikalne sposoby wyrażania uczuć, ale wszystkie te gesty łączy jedno – szczerość i czystość psiego serca. Ich miłość nie potrzebuje słów, wystarczy, że jesteś obok. To właśnie czyni ją tak wyjątkową i piękną. Każdy pies jest inny, ma swoją osobowość, temperament i sposób wyrażania uczuć. Dlatego nie wszystkie psy okazują miłość w taki sam sposób. Różnice te wynikają zarówno z cech rasowych, jak i z doświadczeń życiowych każdego psa. Niektóre rasy, jak labradory czy golden retrievery, są znane ze swojej otwartości i wylewności. Ich radość i miłość często są widoczne na pierwszy rzut oka. Skaczą, merdają ogonem i wręcz przytulają się do swoich opiekunów. Inne rasy, jak Harty czy Basenji, mogą być bardziej powściągliwe. Nie oznacza to jednak, że ich uczucia są mniej intensywne. Po prostu wyrażają je w bardziej subtelny sposób, na przykład cichym towarzyszeniem czy delikatnym dotykiem. Ogromny wpływ na sposób okazywania uczuć ma także przeszłość psa. Psy po traumatycznych doświadczeniach, takie jak te uratowane z ulicy czy z interwencji, mogą potrzebować więcej czasu, by zaufać i nauczyć się okazywać miłość. Często jednak ich przywiązanie staje się jeszcze silniejsze, gdy już otworzą swoje serce. Psy, które przeżyły trudne chwile, potrafią być niezwykle lojalne i wdzięczne. Nie zapominajmy też o wieku psa. Szczeniaki, pełne energii i entuzjazmu, mogą wylewnie okazywać miłość przez zabawę i nieustanną chęć bliskości. Starsze psy, z kolei, mogą być spokojniejsze i bardziej powściągliwe, ale ich miłość przejawia się w delikatnych gestach, cichym leżeniu obok ciebie czy spokojnym spojrzeniu pełnym zaufania. Warto pamiętać, że psia miłość jest zawsze wyjątkowa, niezależnie od tego, jak ją okazuje. Każdy pies kocha na swój sposób, ale jedno jest pewne. Ich uczucia są szczere, bezwarunkowe i głęboko zakorzenione w ich naturze. Dajmy im czas, przestrzeń i zrozumienie, a one odwdzięczą się miłością, która rozgrzeje każde serce. Czy miłość psa to tylko kwestia intuicji, czy może istnieje sposób, by ją zmierzyć? Naukowcy od lat próbują zgłębić tajemnice psich uczuć, a ich odkrycia pokazują, że miłość psa do człowieka jest nie tylko emocjonalna, ale także biologicznie uwarunkowana. Jednym z najbardziej przełomowych badań było wykorzystanie skanów mózgu psów. Naukowcy badali aktywność ich mózgu w różnych sytuacjach, takich jak słuchanie głosu właściciela, wąchanie jego rzeczy czy przebywanie z nim. Wyniki były jednoznaczne. Mózg psa reaguje na swojego opiekuna w sposób bardzo podobny do tego, jak ludzki mózg reaguje na bliskich. Oznacza to, że dla psa jego człowiek jest kimś absolutnie wyjątkowym. Innym fascynującym dowodem na miłość psów jest ich niesamowity węch. Psy mają zdolność rozpoznawania zapachu swojego opiekuna nawet spośród setek innych zapachów. Badania pokazują, że kiedy pies czuje twój zapach, w jego mózgu aktywują się obszary związane z przyjemnością i nagrodą. Można więc powiedzieć, że twój zapach to dla niego coś w rodzaju komfortu i szczęścia. A co z oksytocyną, o której już wcześniej wspominałem? Badania dowiodły, że podczas patrzenia w oczy swojego psa, zarówno u ciebie, jak i u niego wzrasta poziom tego hormonu. To właśnie oksytocyna odpowiada za tworzenie więzi emocjonalnych, a jej podwyższony poziom jest dowodem na wzajemne przywiązanie. Poza naukowymi dowodami mamy też niezliczone historie o psiej miłości. Wystarczy pomyśleć o Hachiko, psie, który przez lata czekał na swojego zmarłego właściciela na stacji kolejowej, czy o psach, które wracają setki kilometrów, by odnaleźć swoich opiekunów. Te historie pokazują, że psia lojalność i miłość mogą być wręcz niepojęte. Choć nie możemy zmierzyć miłości psa w liczbach, możemy dostrzec ją w ich codziennych gestach, w ich spojrzeniu, wierności i trosce. I czy naprawdę potrzebujemy więcej dowodów na to, że psy kochają nas całym sercem? Psia miłość jest bezwarunkowa, ale jak każda relacja, wymaga pielęgnacji. Jeśli chcesz wzmocnić więź ze swoim psem i sprawić, by wasza relacja była jeszcze głębsza, istnieje kilka prostych, ale niezwykle skutecznych sposobów. Przede wszystkim spędzaj z nim czas. Wspólne chwile to klucz do budowania zaufania i bliskości. Dla psa najważniejsze jest to, że jesteś obok. Spacery, zabawy, czy po prostu wspólne leniwe popołudnie na kanapie to dla niego prawdziwe skarby.
To momenty, które budują waszą więź każdego dnia. Drugim ważnym elementem jest okazywanie czułości. Psy uwielbiają kontakt fizyczny. Głaskanie, drapanie za uchem czy przytulanie to dla nich nie tylko przyjemność, ale także sposób na poczucie bezpieczeństwa. Pamiętaj jednak, że każdy pies ma swoje preferencje. Obserwuj, co sprawia mu radość i dostosuj swoje gesty do jego potrzeb. Nie zapominaj także o komunikacji. Psy może nie rozumieją naszych słów w pełni, ale ton głosu i sposób, w jaki mówisz, mają ogromne znaczenie. Rozmawiaj z nim, mów do niego ciepłym, spokojnym tonem. To nie tylko buduje zaufanie, ale także wzmacnia wasze relacje. Wspólne aktywności, takie jak szkolenie, nauka nowych sztuczek czy rozwiązywanie psich łamigłówek, również wzmacniają więź. To nie tylko zabawa, ale także wyzwanie intelektualne, które rozwija psa i buduje jego zaufanie do ciebie jako opiekuna. Każdy sukces, nawet mały, to dla niego powód do dumy i radości. Ważne jest także, aby respektować potrzeby swojego psa. Daj mu przestrzeń, gdy tego potrzebuje, i szanuj jego granice. Zrozumienie, że każdy pies jest inny i ma swoje unikalne potrzeby, to podstawa budowania głębokiej relacji. Pamiętaj, że więź z psem to nie coś, co buduje się raz na zawsze. To proces, który trwa całe życie. Każdy dzień, każda chwila spędzona razem to kolejny krok na drodze do waszej przyjaźni. A ta przyjaźń jest jedną z najpiękniejszych, jakie można sobie wyobrazić. Psy są wyjątkowe. Ich miłość jest czysta, bezwarunkowa i szczera. Nie oceniają nas, nie wymagają wiele. Po prostu są obok, gotowe oddać całe swoje serce. Dlatego tak wiele możemy się od nich nauczyć o lojalności, zaufaniu i prawdziwej przyjaźni. Pracując w Fundacji Dom dla Kundelka, każdego dnia widzimy tę miłość i wdzięczność w oczach naszych podopiecznych. Wiele z nich to psy po przejściach, porzucone, zaniedbane, nieraz skrzywdzone przez ludzi. Każdy z tych kundelków nosi w sobie swoją historię, często pełną bólu i smutku. Ale mimo tego, co przeszły, potrafią nam zaufać. Okazują nam wdzięczność w każdym spojrzeniu, każdym merdnięciu ogonem, każdym drobnym geście, który mówi: dziękuję, że jesteś. To właśnie ta wdzięczność sprawia, że każdego dnia robimy wszystko, co w naszej mocy, by dać im lepsze życie. Kiedy widzimy, jak zraniony pies odzyskuje radość, jak zaczyna się uśmiechać i cieszyć każdą chwilą, wiemy, że nasza praca ma sens. Chcielibyśmy, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, pamiętał, że te bezdomne kundelki, te psy, które ktoś kiedyś porzucił, mają w sobie ogromne serca gotowe do kochania. I że każdy z nas może zrobić coś, by im pomóc. Czy to przez adopcję, wsparcie finansowe, czy po prostu przez szerzenie świadomości o tym, jak ważna jest odpowiedzialność za zwierzęta. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że dziś spojrzycie na swojego psa z jeszcze większym zrozumieniem i docenicie tę niezwykłą więź, która was łączy. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.